3 kraje, 135 km, 1330 metrów podjazdów, ponad 1800 metrów w dół. Tak wyglądał mój drugi dzień wycieczki, która połączyła trasę Legnica Szklarska ze szlakiem Odra-Nysa. No ale po kolei. Przede wszystkim dzień dobry, cześć, witam wszystkich w tym dniu drugim ze Szklarskiej Poręby. W pierwszym dniu udało mi się dotrzeć pod Karkonosze trochę rzutem na taśmę. Dzisiaj odcinek, który miał okazać się najbardziej intensywny w trakcie tej wyprawy, a może był najbardziej intensywny ze wszystkich moich wycieczek do tej pory. Szczerze mówiąc, to myślałem, że poranek będzie zdecydowanie trudniejszy, ale bardzo dobre śniadanko i bardzo dobre spanko w hotelu Bornit, muszę przyznać, postawiły mnie na nogi. Z przyczyn technicznych muszę podzielić ten dzień na 2 osobne filmy. Objętość materiału, ilość miejsc i treści, które chcę Wam przekazać i pokazać, zdecydowanie przekracza moje możliwości produkcyjne na raz. Tak więc w tej relacji jedziemy przez Góry Izerskie do źródła Nysy. Technikalia za nami i już mogę po prostu zaprosić Was na wspólną wycieczkę. Regeneracja to podstawa, ale widzę, że nawet pogoda zrobiła się motywująca. Po poprzednim deszczowym dniu warunki słoneczne wyglądają na razie na idealne, a temperatura wyraźnie wyższa niż ta z prognoz meteo. To dość istotne, gdyż dzisiaj przed nami najwyższy punkt całej eskapady, a rejon Jakuszyc jest często przytaczany jako przykład jednego z takich polskich biegunów zimna. Droga przez hutę jest bardzo wygodna. Na razie cały czas jest asfalt i z mapy wynika, że sięga on dość daleko w głąb rozległej Doliny Kamiennej, która oddziela w tym miejscu Karkonosze od Gór Izerskich. Jest to też najdogodniejsze miejsce do poprowadzenia linii kolejowej. Z tego faktu skwapliwie skorzystano jeszcze na początku XX wieku i w 1902 roku oddano do użytku odcinek łączący Szklarską Porębę z Harrachowem, który był jednocześnie brakującym fragmentem budowanej etapami kolei izerskiej po obydwu stronach gór. Profil terenu pozwolił tu na poprowadzenie toru bez górskich serpentyn. Tak więc i profil podjazdu drogą rowerem również jest bardzo łagodny. Niecałe 200 metrów różnicy poziomów pomiędzy Szklarską Porębą, hutą a Przełęczą Szklarską jest rozpięte na ponad 7 km długości. To bardzo dobra wiadomość z rana, gdy ma się w perspektywie w sumie 1330 metrów sumy podjazdów. Pierwsze 200 zostaną skonsumowane zatem stosunkowo niewielkim kosztem. Nie aż tak dobra wiadomość to taka, że asfalt kończy się przy ruinach dawnego zakładu przeróbki kamienia. Dalej mamy już szuterek. Dość gruby, ale ogólnie wciąż dość dobrej jakości. Po następnym kilometrze skręcamy przez tory na południe i tu za parę metrów mamy do wyboru albo dojechać do Jakuszyc z singielkiem, albo też bardziej statecznie, tak jak ja, szerokim właśnie szuterkiem. Z tym, że w tej wersji wyjedziemy trochę wcześniej na krajówkę w Jakuszycach. Tutaj troszkę trzeba podjechać razem z krajówką, lecz na szczęście na całym tym odcinku mamy takie pobocze, że się spokojnie można na nim zmieścić. Wybierając wersję z single trackiem wyjedziecie przy tym parkingu, czyli jakieś pół kilometra mniej do potowarzyszenia krajówce. Przed nami widać jeszcze parę metrów podjazdu na położoną na wysokości 886 metrów nad poziomem morza Przełęcz Szklarską i jakieś jeszcze około pół kilometra pobocza krajówki do przejechania. A tak na marginesie wysokości Przełęczy Szklarskiej. Chociaż przystanek kolejowy Polana Jakuszycka znajduje się odrobinę niżej niż sama Przełęcz, to i tak nie zmienia to faktu, że jest to najwyżej położony przystanek kolejowy w Polsce. Ale ta spokojna górska okolica ma za sobą zaskakująco burzliwą historię kolejową.
Zaraz po wojnie, w lipcu 1945 roku, Polska i Związek Radziecki podpisały porozumienie, na mocy którego cały system kolei elektrycznych w Sudetach został uznany za zdobycz wojenną. Co to oznaczało? Że radzieckie ekipy zaczęły go po prostu demontować i wywozić do ZSRR. Później sytuację dodatkowo komplikował fakt braku współpracy z sąsiednią Czechosłowacją. Przez dekady nie było zgody porozumienia na międzynarodowy ruch pociągów, a przepisy nadgraniczne niemal wykluczały turystykę w tej okolicy. Efekt? Kolej izerska po polskiej stronie była systematycznie skracana, najpierw do Szklarskiej Poręby Huty, a potem już tylko do Górnej. Co ciekawe, w 1958 doszło tutaj do korekty granicy, w wyniku której Polska przekazała Czechosłowacji wieś Tkacze, razem z tunelem, mostem i stacją kolejową. Nowa miejscowość o nazwie Mytiny stała się częścią Harachowa, a sam Harachow dzięki temu w 1963 odzyskał połączenie kolejowe z resztą Czechosłowacji. Natomiast kolej izerska jako całość nadal była rozdarta na dwie części, aż do początków XXI wieku. Dziś na szczęście sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Granice można swobodnie przekraczać, a pociągi znów jeżdżą przez góry. Trzeba jednak pamiętać, że rozkład jazdy z wielu różnych względów potrafi się tutaj dość często zmieniać. Więc zanim zaplanujecie pieszą wędrówkę, rowerową trasę czy narciarską wycieczkę z dojazdem koleją, koniecznie sprawdźcie, co gdzie jeździ, ze szczególnym uwzględnieniem w przypadku rowerów zastępczej komunikacji autobusowej. Do Orla można dostać się z Jakuszyc na dwa sposoby. Krótsza droga wiedzie przez grzbiet Cichej Równi i wiąże się to z około 100-metrowym podjazdem. Jeżeli dołożymy kilometr i pojedziemy przez rozdroże pod Działem Izerskim, wtedy taki wariant będzie bezpodjazdowy. Oszczędzam dzisiaj mocno na metrach podjazdów, więc jadę przez rozdroże pod Działem Izerskim. Dodatkową zaletą tego wariantu jest dobry asfalt, który wjedzie do samego Orla, a przy okazji sprawdzę po drodze, jak wygląda wiatka na rozdrożu. No i pierwszy dłuższy zjazd przed nami, do Orla, a więc i samo Orle przed nami. Dawno temu duża osada, na wskutek zawirowań historii wymarłe po II wojnie światowej teren przygraniczny ze strażnicami Wojsk Ochrony Pogranicza o ograniczonym dostępie, co wynikało z ówczesnej polityki bezpieczeństwa państwa. Bratnie socjalistyczne kraje nie były zainteresowane uruchamianiem przejścia turystycznego na mostku na Izerze. Tak więc tereny te były przysłowiowym końcem świata. Teraz również można odnieść wrażenie, że to koniec świata, tylko że w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Orle jest miejscem, które odżyło w XXI wieku. Stacja turystyczna, działająca w budynku dawnej administracji Huty, żyje dziś swoim nowym rytmem, ale nie hałaśliwym, komercyjnym, tylko takim spokojnym, górskim. Miejsce jest mocno charakterystyczne, pomimo braku spektakularnych elementów krajobrazowych. Spokojne, rozległe przestrzenie wielu osobom kojarzą się z daleką północą. I to nie tylko zimą. Czas wygania mnie z Orla. Jest po godzinie 10, właściwie to jest w pół do 11. Najwyższa pora zatem zjechać jeszcze parę metrów, najpierw do mostku na potoku Kamionek, a potem już do granicznej Izery. No, z tym zjeżdżaniem to nie przesadzałbym. Tę część bardziej namokniętą dało radę na spokojnie przejechać, ale na tę część wypłukaną deszczami to by się przydały jakieś takie bardziej więcej niż dwucalowe oponki. Ale nieważne, jest i mostek na Izerze. Jeden z kluczowych elementów systemu transportowego gór izerskich, łączący ich wschodnią i zachodnią część. Albowiem podążając w dół rzeki, następna przeprawa to dopiero mostek łączący Mytiny i Martińskie Udoli. A na północy z kolei przedostać się na zachodnią stronę
można dopiero w rejonie źródeł Izery pod Smrykiem. W jedną stronę jazda, w drugą stronę wypych, narzucony znakiem. No właściwie mi to pasuje. Nawierzchnia tylko momentami jezdna, a nawet tam, gdzie zdatna, to i tak bym się mocno zmachał z bagażami. W poziomie nie ma tego dużo, może z około kilometra. Wracamy na utracone wskutek zjazdu do Doliny Izery 850-860 metrów nad poziomem morza i już zaraz wyjedziemy na rozległe polany osady Izerka. Izerka zdecydowanie bardziej ocalała i oparła się zawirowaniom historii niż Orle czy Wielka Izera. Dawna wieś z 2 hutami szkła zamieszkiwana była w XIX wieku przez blisko 500 osób. Chociaż i dzisiaj na wskutek rozwoju turystyki tych mieszkańców jest tutaj całkiem niemało. Na szczęście osada nie straciła swojego pierwotnego charakteru, klimatu bardziej. Nieco zabytkowego, a nieco przywodzącego na myśl osady gdzieś na dalekiej północy, gdzie napór cywilizacji jest zdecydowanie mniejszy. Co ciekawe, nie jest to do końca takie subiektywne, gdyż oprócz dość surowego klimatu, Izerka również słynie z wyjątkowo ciemnego nieba, gdyż zanieczyszczenie światłem jest tu wyjątkowo małe, a i sama osada jest sporo oddalona od innych siedlisk ludzkich. Także w pogodne noce można tu zobaczyć podobno nawet 1000 gwiazd. Ciekawość, ale i również zamknięcia szlaków pchają mnie dalej na północny zachód w rejon podobno wielce popularnego, nie chcę nadużywać słowa kultowego, bufetu czy też kiosku Promenada, gdzie wedle opisów internetowych za oferowane produkty zapłacimy tyle, ile chcemy. A miejsce jest to szczególnie cenione za atmosferę, zaufanie do klientów i nietypowe podejście. Niestety, tak samo jak niestałe są ceny, niestałe są również pory otwarcia promenady, zapewne uzależnione od pogody, sezonu, ilości strudzonych wędrowców skłonnych zapłacić nawet nieco więcej za przysłowiowy kufelek jasnego z pianką. Ja niestety zastaję promenadę zamkniętą na głucho, tak więc pozostaje mi wcielenie w życie planu B. Plan B na odpoczynek, relaks i co najmniej półgodzinne chłonięcie atmosfery serca rowerowych izerskich na spokojnie polega na objechaniu Izery góry od południa i zrobienie takiego wielkiego łuku po znakach szlaku rowerowego 22. Przy okazji przyzwyczaiłem się do czeskich oznaczeń, gdzie dobrą nawierzchnią dojedziemy do miejsca, gdzie strudzony wędrowiec znajdzie ukojenie w przybytku o wiele mówiącej nazwie Horska Stanica Knajpa. Knajpa nie konkuruje z promenadą na oryginalność modelu płatności, ale jest za to, a przynajmniej tak mi się wydaje, najwyżej położonym wyszynkiem w tej części gór izerskich. A jak tak patrzę na mapę, to chyba w ogóle wyżej położona gastronomia w całych izerskich to tylko schronisko pod Stogiem Izerskim. No ale to już jest totalnie odmienny klimat. Jest to również najwyższy, 988 metrów nad poziomem morza, punkt całej trasy i całej wycieczki. Miejsce jest ze wszechmiar przyjemne i jak tak patrzę na przejechane kilometry i dystans jeszcze pozostały do przebycia dzisiaj, to tak zaczynam się zastanawiać, czy ja aby na pewno w dobrym kierunku zmierzam. Może zamiast cisnąć tę Odrę Nysę, to powinienem się pokręcić raczej gdzieś tutaj po okolicy?
No ale zjazd 400 metrów w dół do miejscowości Józefów Dół też korci. A tam już wyjedziemy na Pogórze Karkonosko-Izerskie i z kolei pojawią się nowe krajobrazy, które też nęcą i ciekawią. Ale izerskie zasługują na pewno na jakiś osobny i długi objazd, wielodniowy i taki staranny. Kto jest przeciwnego zdania, ten daje łapkę w dół pod filmem. Józefów Dół nie jest chyba zbyt mocno turystyczną miejscowością. To jedna z moich pierwszych obserwacji. Inna obserwacja, zupełnie późniejsza, poczyniona nad mapami, to taka, że zamiast jechać na zachód, żeby cisnąć przez serpentyny Pogórza, kolejny raz w górę, trzeba było całkiem spokojnymi szosami wzdłuż potoku zjechać na wschód i na południe przez Iżetin nad Bukowu i Smrzowkę. No ale wtedy nie miałbym niespodzianek, które wkrótce miały nastąpić. No to już nastąpił wypych ze względu na zmęczenie, a nie taki taktyczny. Trochę do osady Karlow musiałem podreptać w charakterze pieszego. Niby to tylko kolejne 100 metrów, a potem tylko kolejne 80 metrów podjazdu, ale prawdę mówiąc już trochę miałem dosyć tych pagórków. To znaczy w sensie podjazdów, bo jeśli chodzi o pagórki zjazdowe, to tych nigdy nie za wiele. No i ostatni duży podjazd za mną. Teraz, jeżeli chodzi o Pogórze Karkonosko-Izerskie, wystarczyło dobrze wytyczyć sobie jakiś objazd robót drogowych, które gdzieś tu w okolicy miały występować. Wypatrzyłem zatem taki oto skrócik, nawet nie najgorszy, żeby minąć zamknięcie drogi w rejonie miejscowości Horni Maksow i gdzieś sprytnie wyjechać poniżej. Wyjechałem sprytnie, zaciskając hamulce na mocnym zjeździe i zamiast pojechać prosto, skręciłem w lewo. Jadąc prosto, dotarłbym normalną drogą do Luczan nad Nysą, a tak wyjechałem w okolicach zamknięcia. Borowanie drogi odbywało się na szczęście wyżej od miejsca, w którym wyjechałem, a poniżej mili panowie budowlańcy tylko nieznacznym gestem dali mi do zrozumienia, że mnie albo nie widzą, albo uznają za dojazd do posesji. Także reasumując i to nastromienie przed Karlowem i zapewne długie czasowo pewnie etapowane roboty w tym rejonie, nie polecam mojego śladu od Józefów Dół do Luczan. Jeżeli ktoś jechał kiedyś przez Iżetin do Smrzowki, to poproszę o opinię w komentarzach. Na mapach i na wszelakich fotkach, widokach ulic nie wygląda to źle i wydaje mi się, że taki wariant może zająć krócej niż godzinę, którą spędziłem w tym pogórskim labiryncie.
No dobrze, skoro chwilowe trudności za nami, to można z rozpędu, jak mówi stare porzekadło, wziąć byka za rogi i wdrapać się te naprawdę ostatnie 30-40 metrów podjazdu przed źródłem Nysy. Tutaj droga jest gładka, niewymagająca oznaczenia jasne, więc dotarcie do Nowej Wsi nad Nysą odbyło się już bezproblemowo. Może nawet zbyt bezproblemowo, gdyż jak miało się wkrótce okazać, czasami lepiej jest częściej postać lub popchać i przy okazji się baczniej porozglądać, aniżeli lecieć jak pocisk do celu. No ale o tym opowiem już w następnej relacji, bo teraz dojechaliśmy. Znaczek 20, czyli początek Odra Nysa według numeracji czeskiej i krótka ścieżka do źródełka to dwa najbardziej charakterystyczne elementy, po których łatwo można poznać, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, do którego chcieliśmy dotrzeć. Po kilku krokach dochodzimy do wyraźnie oznaczonego początku Nysy Łużyckiej. Miejsce jest odrobinę niepozorne, ale na pewno, przynajmniej rowerowo, mocno symboliczne. A więc czas na trochę odpoczynku. Odpoczynku przed dalszą, dzisiejszą drogą według czasu YouTube'owego oraz odpoczynku przed zmontowaniem następnej części relacji. Jeżeli ta dzisiejsza Wam się spodobała, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zostawcie również proszę łapkę w górę, jeżeli nie możecie się doczekać następnej części. Jeżeli natomiast nie subskrybujecie kanału, a widzę, że obejrzeliście ten materiał w całości, to teraz jest idealna chwila, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj. A ja tymczasowo się z Wami żegnam i widzimy się następnym razem.